Witajcie w nietypowym do tej pory odcinku i pozwólcie, że zwrócę się do widzów międzynarodowych na samym początku. Hello and welcome to my channel. This video will be dubbed in Polish mainly, but I will also enable English subtitles for that, so feel free to smash that CC button on and enjoy the video of the part of the course that is rarely seen on the broadcast of Golden Trail series. Grań pokazuję tutaj dlatego, że jest ona bardzo rzadko pokazywana w całości podczas biegów Golden Trail Series. Jest to jednocześnie jeden z najbardziej spektakularnych fragmentów biegu na Zegamie, dlatego szkoda byłoby, aby ominęła Was ta przyjemność, dlatego łapcie cały materiał z mojego rekonesansu. Grań zaczyna się od szczytu Aizkori, skąd od razu zaczynamy zbiegać taką dosyć na razie prostą ścieżką i bardzo widoczną, natomiast już bardzo mocno kamienistą. Zaznaczę od razu, że trudnością na tej grani wcale nie jest to, że jest ona nie wiadomo jak trudna, ale jest ona bardzo niewygodna do biegania. Jest bardzo dużo takich momentów, w których trawersując trasę musimy stawiać stopy pod kątem, jednocześnie na bardzo ostrych, nierównych kamieniach, które nie usuwają się spod stóp, a raczej są właśnie stałe. Dlatego też kluczowe znaczenie ma na tych fragmentach skupienie. Tu przed chwilą będzie biegł przede mną Marcin i zobaczycie właśnie, jak wybiera on tutaj też tą ścieżkę, prawidłową linię przebiegu. Nie jest to aż takie proste, tak jak wspomniałem, ponieważ czasami jest kilka możliwych do wybrania. Akurat w tym pierwszym fragmencie ta ścieżka jest szeroka, łatwo widoczna i trudno tutaj pomylić w ogóle jakikolwiek fragment trasy. W trakcie na przykład biegu, w którym będzie tutaj dużo mgły, jest oczywiście o to wiele prościej, ponieważ tak naprawdę kierujemy się tutaj na znaczniki. Jak widzicie, są to te żółte znaczniki, natomiast w trakcie biegu dochodzą tutaj jeszcze dodatkowo chorągiewki. Cała grań nie jest może aż tak bardzo długa, ponieważ ma ona tak naprawdę około 1 kilometra, może nieco ponad 1 kilometr, ale zawiera w sobie też później bardzo trudny zbieg, który też pokażę Wam na tym filmie. I właśnie tutaj największą trudnością jest to, aby nie przejść do marszu w trakcie pokonywania tej grani, ponieważ można stracić tutaj, wbrew pozorom, ale dosyć sporo czasu. Na odcinku tego 1 kilometra niektórzy z czołowych zawodników tracili nawet 2 minuty. Dlatego też umiejętność poruszania się w takim terenie szybko zależy od dwóch rzeczy. Od skupienia i oczywiście od umiejętności też technicznych. Trzeba też trochę wyzbyć się strachu w takim terenie, ponieważ bardzo łatwo jest wbić sobie do głowy, że zaraz coś się stanie. Jak tutaj zauważyliście, musimy się czasami troszeczkę pozastanawiać nad tym, gdzie biegnie trasa, ponieważ gdy nie ma tych charakterystycznych chorągiewek, te żółte kropki nie są czasami aż tak mocno widoczne. Tu jest to chyba jeden z najmniej wygodnych fragmentów, które do tej pory pokonywaliśmy. Jak widzicie, ścieżka jest tu bardzo słabo widoczna, a jednocześnie jest dużo tych właśnie luźnych kamieni. Co jakiś czas natomiast wbiegamy na takie bardziej jasne dla nas fragmenty trasy, chociaż nie brakuje też na nich takiego lekkiego wspinania, tak jak tutaj widzicie. Sprawdzam specjalnie traka po to, żeby upewnić się, że jestem dalej na trasie. Musimy się troszeczkę w niektórych miejscach powspomagać właśnie rękami, czasami nachylenie tego stoku w tą lewą stronę, jak tutaj widzicie, wymaga, żeby wesprzeć się na przykład ręką na kamieniu, tak żeby zapewnić sobie dodatkową stabilność. Podobno w trakcie biegu, w trakcie szybkiego biegu pokonuje się to znacznie łatwiej, co zresztą też potwierdzam moje doświadczenie z innych takich technicznych fragmentów na biegach pokazuje, że to, co wydaje się nam niemożliwością w kontekście tempa, które jesteśmy w stanie utrzymać na takim odcinku, na zawodach jest bułką z masłem. Jednakże na zawodach też nie pamiętamy znacznej części widoków, które tutaj były, czy takich szczegółów z trasy. Po prostu leci się na tak dużym skupieniu, że mamy właśnie cały czas to odczucie dużej kontroli. Dlaczego tak dużo mówię tutaj o skupieniu i o takim dużym fokusie? Ponieważ na tym fragmencie trasy, jest to już powyżej 22 kilometra, można być już dosyć mocno zmęczonym i wtedy koncentracja oraz
umiejętności stabilizacyjne dosyć mocno spadają. To właśnie w takich momentach bardzo często zdarzają się skręcenia stawów skokowych, skręcenia stawów kolanowych, dlatego trzeba cały czas patrzeć na te kilka kroków przed siebie, po to, aby wiedzieć, gdzie postawimy te kilka kroków. Trzeba to robić bardzo świadomie, nie można tutaj się rozluźnić i po prostu tak sobie lecieć, bo tak jak widzicie, na przykład w takim terenie jak tutaj, jeden fałszywy krok może spowodować poważny w skutkach upadek. Zaznaczę też, że ta grań wygląda tutaj straszniej troszeczkę na tym filmie, aniżeli jest to w rzeczywistości. Ta kamera wiadomo, że ma troszeczkę takie zaokrąglenie po bokach, dlatego też wygląda na to, że ten spadek jest znacznie większy i że ta ekspozycja na grani jest też potężna. W takim realnym życiu nie wygląda to aż tak źle. Powiedziałbym, że jest to natomiast jeden z trudniejszych fragmentów trasy, który biegłem ogólnie w swoim życiu. I jeśli ktoś z Was biegał po górach masywu Biokowo w Chorwacji, będzie też wiedział, o czym mówię. Jest to bardzo podobny do tego teren. Mnóstwo właśnie takiego, tak jak tutaj widzicie, lekkiego wspinania, zmienności rytmu, nierównego terenu, poszukiwania ścieżki pomiędzy skałami. Tu znajdujemy się mniej więcej w połowie całej tej technicznej grani. Niedługo będziemy kierować się już na zbieg z tego etapu. Najszybsi tę grań pokonują w około 8 minut. Kilian w 2024 roku pokonał bodajże ten odcinek w 8 minut i 4 sekundy. Także uwierzcie mi, jest to mega szybko. Trzeba naprawdę mieć ogromne umiejętności techniczne i ten fokus, tak jak wspomniałem, żeby umieć poruszać się szybko w tym terenie. Po prawej jest widok właśnie w stronę Zegamy, po lewej widok w stronę dalszej części trasy. Natomiast tu jest aż tak duże skupienie, że szczerze wam powiem, patrząc na ten film i teraz nagrywając do niego ten voice-over, pierwszy raz widzę niektóre z tych widoków. No jest tu po prostu przepięknie, także fajnie byłoby od czasu do czasu móc się zatrzymać. I jak widzicie tutaj zaczynamy kierować się już nieco w dół, natomiast nie jest to jeszcze taka właściwa część tego ciężkiego zbiegu z grani. Nawet powiedziałbym, że sama grań nie jest aż tak obciążająca psychicznie, jak właśnie ten zbieg, który zaraz po niej następuje. Jest to bardzo duże nachylenie, powyżej 20% średnio i odbywa się ono po takich luźnych kamieniach, ale to nie jest jeszcze problem, kiedy jest dużo luźnych kamieni. Największy problem rozpoczyna się w momencie, w którym pomiędzy takimi pojedynczymi kamieniami mamy do czynienia z dużą ilością błota, która może być na trasie. W tym roku akurat nie jest to aż tak mocno zaznaczone i biegając ten rekonesans nie mieliśmy złych warunków, ale też zaznaczyć trzeba, że Zegama jest jednak dosyć deszczowym miejscem i przez około 200 dni w roku pada tutaj jednak deszcz, dlatego nawet jeśli jest tutaj słońce w dniu startu, możemy mieć do czynienia z większym błotem. Jak tutaj widzicie, da się już zauważyć jakiś rodzaj ścieżki, właśnie biegnąc przez ten teren. Troszeczkę zmniejsza się ilość tych kamieni, zmniejsza się ilość takiego terenu, w którym musimy poszukiwać naszej linii. Jest ona dosyć dobrze wydeptana i tutaj da się rozwinąć nieco wyższą prędkość. Cały czas jednak z takim zaznaczeniem, że trzeba być ogromnie skupionym, bo następują na przykład takie elementy jak tutaj, gdy nie jesteśmy za bardzo w stanie postawić prosto nogi. Zawsze tą nogę musimy stawiać pod kątem. Sprawność, przygotowanie motoryczne w takim terenie gra ogromną rolę. Oczywiście oprócz samego przygotowania takiego technicznego i obiegania na tego typu graniach. Nie mamy w Polsce może za wielu możliwości trenowania właśnie w takich warunkach, natomiast trening w bardzo ciężkich zbiegach na błocie, czy właśnie w takich twardych kamieniach, chociażby w Tatrach, Beskidzie Wyspowym, daje już dosyć dużo możliwości przeniesienia tych umiejętności na tę trasę. Grań też, muszę powiedzieć, nie jest taka, że wspinamy się po niej cały czas, a później tylko zbiegamy, tylko cały czas są takie hopki, biegniemy góra-dół, trzeba zmieniać ten rytm i dopiero w dalszej jej części zaczyna ona przybierać fragmenty mocniej zbiegowe, ale jak zauważycie, zaraz przed samym podbiegiem, zaraz przed samym zbiegiem oczywiście, występuje taki
mały podbieg, więc cały czas trzeba tutaj na dużym napięciu mięśniowym, dużym skupieniu poruszać się i pomimo tego, że to tempo nie jest szybkie, to podejrzewam, że zmęczenie też w trakcie pokonywania takiego fragmentu, w trakcie zawodów może jednak cały czas wzrastać. I zbliżamy się, tak jak wspomniałem, powoli do tego fragmentu zbiegowego. Tutaj coraz bardziej widzicie, że tą ścieżkę da się już zauważyć, że jest ona właśnie wydeptana, że łatwiej jest utrzymać tą prawidłową linię, nawet same znaczniki widać z nieco większej odległości. Także jeśli ktokolwiek z Was będzie wybierał się kiedykolwiek w ten teren, tak żeby zrobić sobie rekonesans, czy w ogóle trasy Zegamy poza zawodami, pamiętajcie, żeby kierować się bezpośrednio na znaczniki. Tutaj końcowa część właśnie grani i zaraz będzie taki zakręt w lewo. Zaczynamy właśnie ten zbieg, który, tak jak wspomniałem, jest równie ciężki jak sama grań. Nie powiedziałbym, że tutaj zaczynają się już jakieś odpoczynkowe momenty, a wręcz przeciwnie. Czwórki i wrażenie z całych nóg, z takiego zbiegu, jak tutaj widzicie, tutaj mamy fragment, który opada o ponad 30% w dół. Naprawdę bardzo mocno są wykorzystywane i dlatego też później ten fragment, który nadchodzi po grani, dla wielu zawodników może być fragmentem trudnym ze względu na narastające zmęczenie mięśniowe. Tutaj jednak na tym zbiegu widać piękne widoki w taką kotlinę, która następuje po zbiegu z tej grani, którą później też biegniemy w ramach trasy naszych zawodów. I oczywiście tutaj akurat tego aż tak mocno nie widać, natomiast jest tutaj bardzo stromo. Jest tutaj ogromnie ciężko postawić równy krok i ta ścieżka, która biegnie środkiem, tak jak widzicie, że ja zbiegam tutaj po trawie, jest naprawdę mega śliska. Nawet pomimo tego, że nie mieliśmy tutaj do czynienia z jakimś ogromnym błotem, to same skały były dosyć mocno wyślizgane. Dodatkowo ta warstewka takiego cienkiego błota na wierzchu była jednak dosyć śliska, dlatego z dużą uwagą tutaj właśnie zbiegamy, stawiając krok za krokiem, natomiast po raz kolejny podobno, gdy zbiega się to szybko na zawodach, nie czuć aż tak mocnego strachu, czy też aż tak mocnego respektu do tego fragmentu. Po prostu wybieramy jak najlepszą linię, patrzymy na te 4 kroki gdzieś przed siebie, staramy się kierować tą zasadą szybkich stóp, quick fit, czyli stawiania krótkich kroków, krótkiego kontaktu stopy z podłożem i cały czas zmieniania tego punktu podparcia. Jest to znacznie bardziej bezpieczne w stosunku do zbiegania długimi krokami w takim terenie, ponieważ każdy długi krok wiąże się z większą siłą wkładaną właśnie w uderzenie stopy o podłoże, a to w takim terenie może skutkować większym ryzykiem skręcenia chociażby stawu skokowego. Tego oczywiście chcemy unikać, tym bardziej pamiętajcie, że jest to rekonesans, dlatego też to tempo, którym teraz biegnę, nie jest może jakieś bardzo, bardzo szybkie, ale uwierzcie mi, że tak czy inaczej czuć, że nogi zaczynają się tutaj nieco mocniej nabijać. Czuć, że czwórki są już trochę zmęczone, tym bardziej, że wcześniej czeka nas też długi podbieg z Sancti na Aizkori, który też ma powyżej 20% średnio. Dlatego zmienność tej trasy, ta różnorodność tego podłoża i to, że musimy tak często kierować się właśnie intuicją, czy też zmieniać nasz rytm, powoduje, że jest ona po prostu trudna, że jest ona ciężka. Natomiast moje wrażenie z przebiegu całej trasy praktycznie Zegamy jest takie, że jest to jeden z najpiękniejszych i na pewno najbardziej uniwersalnych biegów górskich, jakie możecie spotkać. Są tutaj płaskie, szybkie fragmenty. Są tutaj bardzo trudne, techniczne elementy nagrani. Są tu strome, długie podbiegi, są tutaj strome, długie zbiegi, także wszystko, co możecie tylko napotkać w górach. Tutaj natomiast zbiegając właśnie tam w kierunku łąki, którą widzicie przed nami, tak jak wspomniałem, otwiera się już taki bardzo, bardzo ładny widok. Tu zresztą jest mnóstwo takich tras, które byłyby naprawdę przepiękne dla większości z Was. Teren na pewno sprzyja trenowaniu właśnie biegów górskich. My tutaj zbiegamy cały czas i ten zbieg ma też około 1, może 1,5 kilometra, co warto wspomnieć,
nie jest on również zakończeniem trudności technicznych, ponieważ zaraz po tym zbiegu tak naprawdę ten odcinek, który wydaje się płaski na profilu, on wcale płaski nie jest. Tam cały czas mamy przebiegi, góra-dół. Cały czas musimy kierować się właśnie pomiędzy takimi kamieniami twardymi, wystającymi z ziemi. Cały czas musimy utrzymywać rytm i to już na dużym zmęczeniu. Tu są to fragmenty około 24-25 kilometra trasy i uwierzcie mi, że do mety tutaj jeszcze naprawdę daleko, a trzeba biegać szybko. Nie należy również zapominać, że zaraz po tym zbiegu następuje jeszcze później podbieg. Ostatni podbieg, który też wcale nie jest prosty. Tu, jak zaraz zauważycie, wbiegając już w te bardziej zalesione elementy, również trasa przybiera troszeczkę większą trudność. Jak tutaj widać, trzeba szukać właśnie swojego przebiegu pomiędzy kamieniami. Trzeba kierować się tak, żeby nie ześlizgnąć się z tych ostrych skał, natomiast jednocześnie, żeby nie wpaść w jakieś błoto, którym moglibyśmy zsunąć się o wiele niżej. Na pewno ten zbieg i cała grań sprzyja zawodnikom, którzy lubią trudny, techniczny teren i którzy chcą nadrobić na tym etapie. Co jednak jest bardzo istotne, zbyt mocne pójście tutaj, szczególnie na tym zbiegu, na pewno odbija się na wytrzymałości, na odczuciach mięśniowych w dalszej części trasy. Tu tak naprawdę kończą się te największe trudności właśnie w momencie, w którym zaraz wybiegniemy z tego terenu i otwiera się ten przepiękny widok na zielone pastwiska, na których pasą się krowy, konie, przez które też się później przebiega. Jak widzicie, pojawiają się też budynki. Dziękuję Wam za obejrzenie całego tego materiału. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem Wam to, jakie trudności można spotkać na trasie Zegamy. I oczywiście, jak zwykle, jeśli podobał się Wam ten materiał, zasubskrybujcie kanał, rozważcie proszę wsparcie mnie na Patronite, dzięki czemu mogę realizować więcej takich treści. Tymczasem żegnajcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach i w kolejnych moich górskich wycieczkach.